mówimy tak teraz o tej dojrzałości, ale jakbyśmy się mieli przenieść w czasie, to wiedziałeś w momencie dorastania, co się z tobą dzieje? Nie, ja byłem bardzo... To była idealna odpowiedź, nie. Myślę, że masz podobno. Od zawsze był temat tego pierwszego razu i taki, że trzeba po prostu. Sam na sobie wywierałem presję, pamiętam w tamtym okresie. Temat w ogóle stron pornograficznych też jest, choć trochę szkodliwy dla każdego dzieciaka. Może o tym sobie nie zdawać sprawy, ale przez odwiedzanie tych stron często może narobić sobie sporo w przyszłości problemów. Mi się zaraz później pojawił, ale pamiętam ten pierwszy moment, gdzie się wysmarowałem pianką i mam takie jedno zdjęcie. Zrobiłeś sobie? Tak, zrobiłem zdjęcie. To jest wiekopomna chwila, nie? To nie jest, że wybija ci 15 lat i nagle pojawia ci się zarost, nie? Tylko ktoś może mieć go, nie wiem, w wieku 12 może nawet lat, a ktoś w wieku 18. Ważne jest zaakceptowanie tego, że każdy dojrzewa w innym, wiesz, Tak. okresie. Chodzą słuchy, że pewnego dnia z małego chłopca stajemy się mężczyzną. Ale to nie jest łatwy proces. Ja nazywam się Patryk Szczepanik, w internecie Szczepanikow. A ja Mateusz Błaszczyński pod pseudonimem Faunarf. No więc jak wspominasz swój okres dojrzewania? U mnie to było ciężko dość. Ja myślę, że jeśli chodzi o moją klasę i chłopaków w klasie, to ja byłem tym takim gorszym przypadkiem. W sensie, że mi się wszystko zazwyczaj najszybciej działo, że ja miałem pierwsze mutacje. Ja w ogóle nie zawsze byłem wysoki, bo teraz jak widziałeś, w sumie podobnie chyba jesteśmy wzrostowo. No, tak głowa różnica, ale... Poważnie? No. A, to może jakoś tak miałem złe wrażenie. Nie, wiesz co, wydaje mi się, że ja pierwszy poszedłem do góry i to było dla mnie wstydliwe, byłem najwyższy, co może nie powinno być wstydem, ale ja czułem, że za szybko to się wszystko dzieje. Mutacje też miałem pierwszy i to było dla mnie too much do ogarnięcia. A u ciebie? Wiesz co, ja miałem tak, że nie pamiętam, żeby to był jakiś taki turbo trudny dla mnie okres, ale pamiętam, że miałem takie swoje problemy, zresztą jak każdy miał i w tamtym momencie one były największe na świecie, nie? Pamiętam, że na przykład z cerą miałem bardzo duży problem. O, ja też, I z cerą miałem taki problem, że tutaj była taka jedna rzecz, że każdy dookoła, wiedziałem, miał idealną, a ja się czułem jako taki inny, bo kurczę, tą cerą się wyróżniałem i to było takie, że to był właściwie jeden z takich największych, najgorszych chwil, które pamiętam właśnie z okresu dojrzewania i w ogóle okresu całego szkolnego. To ja miałem to samo, jeśli chodzi o cerę. Miałem to samo chyba uczucie, co ty. Znaczy, bo wcale to nie było tak, że wszyscy wokół byli idealni, tylko to by się tak wydawało. No bo... Oczywiście, tak, to jest totalnie inna kwestia. Tak, ale ja miałem też okropne w ogóle problemy. Kiedyś, jak się spotkamy, to ci pokażę w ogóle zdjęcie, jak ja wtedy wyglądałem, ale w mojej głowie to był koniec świata. I ja miałem wrażenie, że z każdym, co rozmawiałem, to on po prostu zamiast patrzeć mi w oczy, to zwiedza wszystko wokół, zamiast się skupić na mnie. I ja nawet dochodziło do tego, że mijałem dni w szkole, kiedy wyglądałem gorzej, bo to był dla mnie taki problem, że... Ale po prostu... jest coś takiego jak taki efekt aureoli, nie? Że wydaje nam się, że każdy na nas tak naprawdę patrzy, a większość osób i tak się właściwie skupia na samym sobie, nie? Ja pamiętam, jak ja miałem również swoje problemy z cerą i swego czasu to było dla mnie na tyle uciążliwe, że ja bałem się wchodzić w kontakt taki bliższy z kimś, nie? Bo miałem poczucie, że ktoś w ogóle zobaczy i ktoś jakby zobaczy mnie takiego, jakiego ja nie chciałbym, żeby ktoś mnie zobaczył, nie? A z czasem sobie zdałem sprawę, że w sumie taki byłem, tak było, zaakceptowałem to i trochę było też łatwiej, nie? Sam byłeś wtedy, można powiedzieć, swoim największym wrogiem, nie? Że to ty się podkopywałeś, a nie ktoś ciebie. A tak naprawdę jakaś partnerka czy partner mógł mieć totalnie gdzieś, że ty wyglądasz, nie wiem, że masz 3 pryszcze czy coś, więc to samo miałem w głowie, więc tutaj się możemy utożsamić. A jakbyś powiedział, w tym okresie u ciebie wyglądały właśnie kontakty z płcią przeciwną? Wiesz co, powiem ci tak, że moim największym kontaktem byłem ja i komputer. To znaczy ja najwięcej działałem przed komputerem, jakby nie skupiałem się jakoś tak super turbo nad tym, dopiero z czasem. Więc w tym okresie dojrzewania powiem ci nawet szczerze, że nie miałem jakichś takich super chwil, które jakby wspominam właśnie z płcią przeciwną w ogóle. Ja A u ciebie jak to było? To samo. W ogóle ja... Teraz w ogóle jak się patrzę na siebie wcześniejszego, to nie poznaję siebie, bo nawet rozmowa tutaj czy gdzieś w podcaście kiedyś była dla mnie nieosiągalna pod względem takim mentalnym, że ja byłem bardzo wycofany i zawsze byłem trochę taki mami's boy, że zawsze po prostu mama wszystko, a ja nie, ja się wstydzę i w ogóle rodzina sierotka, więc tak samo było mnie z kontaktem z dziewczynami w moim wypadku, bo
Jego nie było, bo ja dawałem tak małe znaki dziewczynie, że ona mi się podoba, że ona tego nie wiedziała. Tak samo z moją obecną partnerką, ona w ogóle nie wiedziała, że ona mi się podoba, bo ja myślałem, że ja daję duże znaki, one były za małe, bo właśnie byłem taki... A dziewczyny się domyślają, a widzisz, tutaj coś nie zagrało. Nic, ani nic, totalnie to nie Okej. działało. Więc nie, u mnie też w tym okresie ja mało miałem sytuacji, żeby w ogóle jakieś... Ja w ogóle późno miałem taki pierwszy pocałunek, był gdzieś chyba w liceum. To ja również bardzo późno, względnie bardzo późno, ale myślę też sobie, że a propos chciałem dodać to, co ty powiedziałeś, że jak ja spotkałem swoją dziewczynę, to właściwie miałem wręcz przeciwnie do tego wszystkiego, jak myślałem, że to będzie wyglądało, że będą jakieś znaki czy coś, no to nie, to my jakby tak od pierwszego dnia już wiedzieliśmy, że będziemy razem właściwie. Poważnie? To było takie bardzo śmieszne, No dobra, że na się czym- spotkaliśmy. Na czym polegał ten klik, że wiedziałeś? Wiesz co, to było kwestia rozmów, kwestia spędzania czasu i kwestia zaangażowania. A miałeś z rodzicami taką faktycznie rozmowę jakąś uświadamiającą, coś, żeby ci tłumaczyli? Wiesz co, ja nie miałem jakoś super dużo takich momentów nagło przełomowych. Raczej to po prostu było zasianie jakiegoś ziarenka i to ziarenko sobie kiełkowało na przestrzeni dni, tygodni, miesięcy lub nawet lat, bo do pewnych rzeczy czasem i lat tak naprawdę trzeba, nie? Znaczy u mnie, jeśli chodzi w ogóle o tą taką rozmowę, że skąd się biorą dzieci, czy coś, nie miałem w życiu czegoś Okej, takiego. no to tak. Nie wiem, czy to w ogóle nie ma chyba winnych, bo ja ani nie zapytałem, ani też mój rodzic nie pomyślał, ej, pogadam z nim. Ale za to mam brata 3 lata starszego i on był zawsze taki hop do przodu. I pamiętam... Ty też masz? Tak, też mam brata 7 lat starszego, więc... okej. No ale dokończ najpierw. Nie wiedziałem też. Więc to z nim rozmawiałem o sprawach sercowych, o sprawach jakichś bardziej podrywowych i tego, jak działa świat i co to jest dziecko. Więc... Okej, to ja w sumie chyba teraz nie kojarzę, żebym kiedyś miał takie rozmowy. My też razem z bratem wyewoluowaliśmy bardzo emocjonalnie, można powiedzieć, więc teraz już jak najbardziej. No, natomiast też mojego brata mocno traktowałem jako też taki, można powiedzieć, wzór męskości i od niego też się bardzo dużo uczyłem tego, jaki również chciałbym być, To samo miałem. a i również tego, jaki bym nie chciał być, no bo to też jest w ogóle inna strona, nie? Żeby znaleźć w kimś to, co się uwielbia i szanuje, a jednocześnie też znaleźć w tym siebie i nie popadać w kopiowanie kogoś, bo to też są różne kwestie. Tak, no ja kopiowałem totalnie, prawda? Jakby wiesz, ja ubierałem to, co on, jak szedłem na zakupy, to z nim i mówiłem, co byś kupił ty? I wiesz, ja brałem koszulkę, którą mój brat dawał. Ale mam też z ciekawości chciałem zapytać, bo u ciebie jest 7 lat, u mnie 3 lata różnicy między bratem. Czy był etap, kiedy się nienawidziliście i czy był taki moment, że się zaczęliście lubić, czy zawsze się lubi? My mieliśmy, to jest niesamowite, jak często o tym rozmawiamy, tak, nigdy nie mieliśmy momentów, w którym się nienawidziliśmy. Zawsze mieliśmy Wow. ogromną miłość do siebie, ogromny szacunek i wsparcie Okej. wobec każdego z nas. To jest właśnie dosyć rzadka sytuacja i do dziś właśnie mamy niesamowitą relację. Jakby mój brat jest taką jedną z najbliższych mi w ogóle osób, jaką mam, nie? Byłem pewny, że 7 lat to nie ma szans, żebyś, wiesz, jako 11-latek z 18-latkiem się dogadywał, bo... Nie, wiesz, oczywiście były sytuacje, gdzie mnie opierniczy za coś i wtedy myślę, co ty mi w ogóle mówisz, nie? Ale to są no, jakby normalne sytuacje, nie? U mnie bardzo długo było niedogadanie, bo niby tylko 3 lata, ale ja też myślę, że bardzo późno dojrzewałem emocjonalnie, że ja byłem dzieciakiem jeszcze do niedawna w ogóle. Jak jeszcze na YouTubie nagrywałem, to jeszcze byłem dzieciakiem. No ale z bratem to tak myślę, że dopiero gdzieś w okresie licealnym się zrównałem z nim, a wcześniej to kablowałem na niego wszystko rodzicom. Właśnie byłem tym takim mamisynkiem, który wiesz, zawsze mama, on mnie uderzył, coś tam. Więc no totalnie tragedia była z Ten moim kuzyn, którego nikt nie lubi. no to byłem ja, tak. Ten kuzyn, który rozwali klocki Lego, które układałeś tak długo. Tak, to znam. A jakbyś się miał tak zastanowić, jakie takie wzorce, można powiedzieć, czy idee są, z którymi dzisiaj się nie zgadzasz i uważasz, że są szkodliwe, a kiedyś uważałeś, że tak chyba powinno być? Że wzorce męskości? Tak. Ja miałem jako wzorzec takiego... Znaczy coś, czego nie podważałem, to oczywiście decyzje mojego brata i tego, jakim on jest facetem. I myślę, że patrzyłem na niego i na jego kumpli, tych 3 lata starszych, jako coś, wiesz, takiego wow, że to jest, to muszę taki być i tak dalej. Tak. Z czym w dzisiejszych czasach w ogóle się nie utożsamiam. W sensie jestem całkiem inny niż wtedy tamci znajomi mojego brata. I myślę, że tam chyba największa rzecz, z którą się nie zgadzałem, to takie... Oni mnie trochę starali się nauczyć, jak się obchodzić z dziewczynami, że wiesz... I to było takie trochę przedmiotowe, to podejście do tych dziewczyn, że wiesz, musisz po prostu jak najszybciej ją wyrwać, potem jak ci się znudzi, to zostawić, i wiesz... I ja miałem takie trochę wpajane...
Ja nie jestem takim facetem, ale myślałem, że to jest cool. Ale to jest super, że to zauważyłeś i że to jakby zdefiniowałeś, że ty taki nie jesteś. Ja to wiedziałem od zawsze, ale starałem się udawać, że taki jestem, żeby być cool przy nich, nie? I to nie do końca to nie było tak, że powiedziałem stop, nie będę tak traktował dziewczyn. Tylko nie mówię, że taki byłem, ale starałem się taki być. Tylko koniec końców mi to nie wychodziło, bo jednak usłyszałem od nich podejdź do niej, zrób jej to, i powiedz jej to, a potem wiesz, podchodziłem do dziewczyny i wiesz, i na tym się kończyło to moje bycie męskim. Ja myślę, że taką jedną z głównych rzeczy jest to, że no generalnie facet, totalnie się zgadzam z tym, co powiedziałeś i jestem za tym. I z kolejną rzeczą, którą ja bym tutaj też dodał, to by było to, że no faceci to raczej nie powinni pokazywać uczuć jakoś specjalnie, czy nie wiem, jak się rozpłaczą, to jest w ogóle siara na maksa, nie? No i ja myślę sobie, że warto jednak pokazywać te emocje i w ogóle zwracać na nie uwagę, bo się okazuje, wiesz, że coś cię wkurza. I teraz na to raz przymkniesz oko, następny raz przymkniesz oko i jeszcze kolejny, no to w pewnym momencie, jak to się nazbiera, no to ta złość po prostu cię zdominuje i przejmie całą kontrolę nad tobą. Musi gdzieś wypłynąć. Musi gdzieś potem. wypłynąć, dokładnie. W końcu one muszą mieć jakiś upust. Więc ja myślę, że taki czas też na zrozumienie tych emocji jest super istotny. Czy ktoś coś konkretnego powiedział? Takie zastanawianie się, zadawanie sobie pytań dlaczego, może też fajnie rozjaśnić drogę w kierunku poznania siebie samego. Tak No, bym myślę, że się powiedział. zgadzam. I fajnie, że powiedziałeś o tym też emocjach i płakaniu. Wydaje mi się, że kiedyś... No nie, myślę, że u mnie w domu mimo wszystko ten płacz był trochę zatajany, jeśli chodzi o chłopaków. I ja po czasie jakby musiałem dojść do tego, że to w sumie jest okej. Myślę, że to mi moja partnerka uświadomiła i gdzieś tam, wiesz, teraz... Bardzo rzadko mi się zdarza rzeczywiście płakać, bo w ogóle jestem takim mocno radosnym człowiekiem. Wszystko obracam, wiesz, że to jednak jest fajne, to jednak jest plus, więc nie będę płakał, Ale bo... też jest dobre szukać w ogóle pozytywów, nie? No jest. Tak, nie, ja lubię to w sobie, wiesz, ale czasem nie da się znaleźć pozytywu. Oczywiście. I wtedy sobie płaczę i nawet zdarzyło mi się płakać przy partnerce, ale właśnie powiedziałeś coś wcześniej, że ta taka prawdziwa męskość to może być dopuszczenie tych emocji do siebie. tak. Ja się z tym zgadzam, że ty się mierzysz ze swoimi emocjami, nie chowasz ich właśnie i pokazujesz, no zobacz, to mi się stało, jestem teraz smutny, a ten roztwór z mojego oka pokazuje, że właśnie To jest jakiś czuję. efekt tego, I nie? to jest dla mnie taka, wiesz, prawdziwa męskość, że ty nie boisz się pokazać siebie, nie? Ja myślę, że to jest dokładnie to, co mówisz, że konfrontacja czasem z samym sobą bywa i najtrudniejsza. Czyli konfrontowanie się swoimi emocjami, z odczuciami i tym wszystkim dookoła może być po prostu trudne, no bo musisz się zmierzyć tak naprawdę z czymś, co nie jest łatwe. Nie jest wygodne To wcale. nie jest łatwe. No, oczywiście, że nie. To nie jest łatwe. Ale w długoterminowej perspektywie sprawia, że twoje życie może być naprawdę bardziej satysfakcjonujące, lepsze, lepiej się rozumiesz, a jednocześnie to jest też fajna przestrzeń do tego, aby dbać o relacje z samym sobą, a co by nie było, myślę, że to się wszystko, większość rzeczy tak naprawdę się sprowadza do tego, żeby dbać o tę relację z samym sobą. Mówimy tak teraz o tej dojrzałości, ale jakbyśmy się mieli przenieść w czasie, to wiedziałeś w momencie dorastania, co się z tobą dzieje? Jakie miałeś emocje w głowie i to wszystko? Nie, ja byłem bardzo... To nie, była idealna odpowiedź, nie. Myślę, że masz podobną. Nie, wiesz co, może też dlatego właśnie, że ja byłem tym takim szybkim dojrzewaczem. Nie, ja byłem bardzo wycofanym takim nastolatkiem. Znaczy, okej, w szkole byłem lubiany, ale w domu ja po prostu cały dzień siedziałem na komputerze, grałem w gry, oczywiście LOL i tak dalej. I chyba ja te wszystkie emocje tam wyrzucałem i byłem taki widzisz, to też zamknięty, jest że ciekawe. właśnie ja wyrzucałem emocje w grach i absolutnie byłem okropnym synem wtedy, czyli że obydwoje rodzice moi pracowali, ja nic nie pomagałem w domu, wiesz, nawet obiadu nie zrobiłem i tak dalej, po prostu przychodziłem, rzucałem torbę i siedziałem na komputerze. siedziałeś na kompie. I tam te wszystkie emocje szły. Najgorsze, co mogłem robić chyba po prostu. Nikomu się nie dzieliłem z nikim emocjami, wszystko się działo we mnie i nie wiem, co się działo, bo nikt mi nie mówił, co się ze mną dzieje, bo ja nie pytałem. Tak, to też A u jest ciebie? Właśnie tylko jeszcze chciałem tutaj dodać, a propos bycia synem i tak dalej, to miałeś taki okres buntu kiedyś? Tak, Tak? miałem taki okres, że wykorzystałem moment, w którym rodzice byli tak zapracowani, że nie mieli czasu chodzić na zebrania. I wtedy często opuszczałem szkołę i moi rodzice o tym nie wiedzieli. Także wykorzystywałem to, że nie wiedzą i się buntowałem w ten sposób. A to jest ciekawe, bo na przykład to ja mam inną odpowiedź, że ja chyba jestem jednym z tych nielicznych osób, które nie miały jakiegoś takiego okresu buntu. I to w ogóle było ciekawe, że
to też jakby z czasem się okazuje, że wcale nie jest też takie dobre, bo okres buntu, no to wiesz, złościsz się na wszystkich dookoła, w ogóle jesteś taki i owaki, no a się okazuje, że jak tego nie przejdziesz, to potem ta jakaś taka złość może być skierowana wokół własną osobę, w ogóle na siebie samego też, nie? I na przykład właśnie w tym okresie dojrzewania też tak trochę też miałem i w ogóle w takim życiu dorosłym, że przez to też bardziej atakowałem w ogóle siebie samego, nie? To jest też taka ciekawa rzecz, żeby mieć to na uwadze, która jaki się znowu sposób? sprowadza do emocji. No wiesz, w taki sposób, że nie wiem, coś mi nie wyszło, a to ty jesteś taki i owaki, Aha, nie? okej, Nie okej. zrobiłeś tego i tego, a miałeś to tak zrobić i w ogóle jesteś do bani, nie? Okej. Z czasem tego też wyrosłem i to jest jedna z tych rzeczy, z którymi jakby łatwiej jest mi dzisiaj niż kiedyś. Wspomniałeś w ogóle też o tym, że byłeś jedną z tych osób w klasie, która szybciej dorastała, była wyższa i tak dalej. Miałeś jakieś takie odczucie, jak na przykład ci się pojawił pierwszy zarost? A wiesz co, u mnie chyba... ja wiem, że to zazwyczaj jest wstydliwe, no bo nagle masz jakieś dziwne coś pod nosem. No. Ale u mnie, i to takie miałem naprawdę fajne wspomnienie, myślę, że mój tata tego niekoniecznie to będzie pamiętał, ale mój tata powiedział, że okej, wiem, że masz dopiero takie małe, niewidoczne jeszcze włosy, ale nauczę cię, jak się golić, nie? I ja tam nic nie miałem, ale tata dał mi piankę na twarz i wiesz, pokazał mi, jak się to robi. I poczułem się taki fajny. I oczywiście po tym, jak się ogoliłem, nie było żadnej różnicy i przez kolejny rok nie było żadnej różnicy, ale już byłem tak jakby postawiony przed tym, że teraz to się będzie działo i ty jesteś fajny przez to, więc ja miałem to jako takie cool, choć nigdy nie miałem jakiegoś wielkiego zarostu. A to ja, na przykład mi się zaraz później pojawił, ale pamiętam ten pierwszy moment, gdzie się wysmarowałem pianką i mam takie jedno zdjęcie. Zrobiłeś sobie? Tak, zrobiłem zdjęcie, to jest wiekopomna chwila, nie? To ja się czułem, że okej, coś się w tym życiu zmienia, nie? Chyba zaczynam się starzeć. Więc pamiętam, że ten pierwszy zarost był taki, i tak go nie było widać, nikt by nie zauważył, no ale generalnie pierwsze golenie, to pamiętam, że to był taki znaczący moment. Właśnie nie? chyba mam wrażenie, że dużo ludzi, chłopaków może pamiętać swoje takie pierwsze golenie twarzy, że to jest takie, bo w ogóle zawsze fajnie się wygląda w tej piance, jest takie, patrzcie Tak, na tak, mnie, tak. nie? A jakbyś się teraz nie golił, to jakbyś wyglądał za tydzień? Miałbyś... Bardzo podobny co dziś. Tak? W sensie jakby trochę tak może rok starzej, nie? Ale pamiętam na przykład jak chodziliśmy do szkoły, no i mi na przykład ten zarost w ogóle się nie pojawiał, a niektórzy moi koledzy to mogliby wyglądać jak mój tata, nie? Więc to było takie, kurde, czy ze mną coś jest nie tak, nie? Czy to tak powinno być? Ale z czasem uznałem, że no tak jest i spoko i się po jakimś czasie pojawił, nie? No się mam wrażenie, że jak ktoś nie ma tego zarostu, a koledzy już mają, to jest kolejny powód, przez który może poczuć się gorszy, że come on, kiedy to mi wyrośnie, szukasz, wiesz, pod lupą i tak dalej. Mam wrażenie, że ważne jest zaakceptowanie tego, że każdy dojrzewa w innym, wiesz, Tak, okresie. dobrze, że to I mówisz. tobie się pojawi coś wcześniej gdzieś, tobie komuś innemu coś innego i no mam wrażenie, że fajnie jakby tak było jasno powiedziane gdzieś w szkole, bo chyba tak, no nie wiem, czy było, chyba nie, że to nie jest, że wybija ci 15 lat i nagle pojawia ci się zarost, nie? Tylko ktoś może mieć go, nie wiem, w wieku 12 może nawet lat, a ktoś w wieku 18. Albo ktoś może mieć taką piękną buźkę jak ty i mieć mały zarost, nie? No to wiesz, no. Okej. No ale to też jest to, że jakby grunt, żeby zaakceptować, że wszystko się zmienia w swoim czasie i takie porównywanie się wobec innych, no nie pomaga wcale, nie? Że on tutaj ma taki, jakby to też łatwo w ogóle z czasem powiedzieć, że wiesz, ile jakby jest rzeczy, które dzisiaj uważasz w ogóle, że kiedyś to po co się tym było przejmować, nie? Ale to Oj, z czasem tak, jest. tak, To no. im jest starszym, myślę, tym się dostrzega w ogóle rangę różnych problemów, nie? Zgadzam się. Jak sobie pomyślę, czasem się próbuję tak postawić jako ja w wieku gimnazjum i myślę, jakie miałem wtedy problemy. I właśnie, no nie miałem. No bo co to było? Pewnie, że przegrałem mecz w League of Legends. Ale wiesz, w tamtym okresie to było ważne. To było I ty ważne. musiałeś się jakoś z tym zmierzyć. Dzisiaj jesteś też przyzwyczajony do innych w ogóle rzeczy, inna odpowiedzialność jest. Nie jesteś bardziej odpowiedzialny za samego siebie, bardziej niż wtedy, co grałeś w Lola na przykład. Choć możesz pewno. sobie dzisiaj grać w Lola, nie? Mogę sobie. I sobie graj. Może se grywam, I no. o to sobie chodzi, nie? A jak tak z perspektywy czasu, jak pomyślisz o swoich jakichś pierwszych zmianach w ciele, czy włosów, czy cokolwiek, to pamiętasz, jakie ci wtedy towarzyszyły uczucia? Chyba nie. Wiesz co, nie kojarzę, żeby było jakoś tak super wyraźne to. Po prostu jakby się zmieniałem. Pamiętam właściwie ten okres mutacji, który się przechodził. też pamiętam. Pamiętam pierwszy zarost.
I to są tak naprawdę jedne z tych rzeczy, które głównie się zmieniają właśnie, jeśli chodzi o mutacje. A pamiętasz, jak w ogóle się czułeś w trakcie gdy przechodziłeś mutację? Tak? No, bo oczywiście, że byłem pierwszy, nie? I to było no tak. okropne. I nie wiem dlaczego. Dlaczego to było, wiesz, złe, że ja byłem pierwszy, który to miał i czemu ja się tak czułem. Pamiętam wstyd i to w ogóle niczym jakby nie spowodowany, że musiałem zadzwonić na domofon i powiedzieć mamie otwórz tym głosem nowym i starałem się powiedzieć to głosem wcześniejszym, czyli zniżać głos, bo mi było wstyd przy mamie, że mam nagle głos, wiesz, większy. Ja pamiętam, jak najbardziej mnie irytowała rzecz, że w tamtym momencie to było straszne. Odbieram telefon, mówię swoim głosem, tak słucham i mówi: halo, Asia, i ktoś myślał, że to ja jestem mamą, nie? Przez głos. I ja sobie myślę: o matko, no to nie jest moja mama, to jestem ja. I pamiętam, jak w tym momencie mnie to strasznie drażniło. I również pamiętam, gdy ludzie zaczęli odróżniać: o, to już nie jest moja mama, nie? I to był taki moment, w którym sobie zacząłem zdawać sprawę: o, coś się zmienia, fajnie, nie? Czyli pozytywnie. Tak, to był moment pozytywny. Aczkolwiek też, jak sobie tak wspominałem w ogóle przed tą rozmową, jak to było w tym okresie mutacji, to się okazuje, że myślałem, że kurczę, no ten głos chyba się nie mógł jakoś super dużo różnić. Podczas gdy na przykład sobie włączyłem swoje takie najstarsze filmy sprzed paru lat i się okazuje, jaki ten głos był inny, nie? Więc w tamtej chwili ta zmiana była widoczna. Okej, no u mnie, kurde, aż mam ci ochotę pokazać, bo wczoraj mi mama wysłała filmik z 2007 roku, jak czaruję, bo jakieś byłem iluzjonistą, dzieciakiem. I po prostu, wiesz, teraz pokażę wam kartę i wiesz, i to jest, no dla mnie to jest śmieszne, no bo to jest mój głos, mogę się z niego jakoś tam podśmiewać, bo teraz jest inny, tak? Ale chyba chciałbym, żeby to było bardziej normalizowane. Nie mówię, że mają, wiesz, zakazać w szkole, kto się zaśmieje, ten dostaje uwagę, tylko żeby to było takie od początku, zanim ktokolwiek w klasie dostanie pierwszą tą mutację, żeby było powiedziane: hej, jest taki okres, że ktoś może mieć ten głos i jakby normalnie to przyjmijcie, nie? To jest normalne, więc przyjmijcie to normalnie. Chciałem, żeby to było normalne, bo to jest normalne. Tak, nie? to jest właśnie to, dobrze, że to powiedziałeś, bo pewne rzeczy, które są normalne, są uważane, że to jest jakieś dziwne i w ogóle kim wy jesteście, ufolutkami, nie? A w sumie taka normalizacja byłaby zdrowa zarówno dla chłopaków, jak i dla dziewczyn, Oj, no, żeby one też obie podchodziły strony sobie to, na to w ten sposób, nie? Więc fajnie, że o tym też w ogóle powiedziałeś. A, dzięki, cieszę się. Przejdźmy do pytania o WDŻ, bo jestem ciekaw, czy u ciebie coś takiego w ogóle było, jak rozmowy w szkole o dojrzewaniu. Tak, były rozmowy o tym. I jak wyglądały, Wiesz to jestem co? ciekaw. No, nie były to jakieś takie najfajniejsze lekcje w tamtym momencie. Pamiętam, że być może mentalna część jakby wielu chłopaków, zapewne i w tym mnie, nawet na pewno była taka ha, nie? I w sumie to nie pamiętam jakoś, żeby te lekcje były jakieś takie super skuteczne. Jak też zresztą ostatnio o tym rozmawiałem z znajomymi w ogóle z klasy, to w sumie utwierdziliśmy się w tym przekonaniu. A u ciebie? A w przekonaniu, że tak Że podśmiewywajki i nic z tego nie wyniosłeś. No, że za wiele z tego nie wynieśliśmy w ogóle jako grupa tak naprawdę, nie mówiąc nawet tylko o mnie. Okej. Znaczy, ja w ogóle pamiętam, o dziwo, bo to było, nie wiem, chyba WDŻ jest już gdzieś tam w podstawówce może? Chyba trochę później w gimnazjum chyba się No pojawiło. dobra, w gimnazjum. To u mnie, ja na pierwsze lekcje WDŻ-u szedłem bardzo zaciekawiony, bo ja chciałem się dowiedzieć w ogóle czegoś o dziewczynach i tak dalej, no bo to wszystko było takie owiane tajemnicą. A ja w ogóle byłem takim dzieciakiem, który bawił się całą szafką mamy. I jako dzieciak bawiłem się jej cieniami do powiek, ale to nie jest tak, że się malowałem, choć jakbym się malował, to jakby whatever, ale ja po prostu się nie bawiłem, wyciągałem jej tam tampony i tak dalej. Ja się z tym bawiłem od dzieciaka po prostu, więc byłem ciekaw, co to jest i do czego to jest. I chciałem iść na pierwsze zajęcia bardzo, ale jak tam poszedłem, to okej, no poziom nauczania to tam każdy ma inny, bo zależy od nauczyciela. U mnie się trafił akurat średni i po prostu powiedział, wiesz, no to napiszcie teraz na kartce anonimowo jakieś pytanie, nie? I tak dalej. No i ja tam zadałem swoje, no ale okazało się, że do mojego pytania to brakło czasu na lekcji i nigdy się nie dowiedziałem. No już wiem, już się dowiedziałem, co to są tampony, ale do mojego pytania nie doszło. I reszta pytań była, no większość, bo nie pamiętam wszystkich. Pamiętam, że była bardzo taka dziecinna i w sumie to najważniejszych rzeczy to się nie dowiedziałem. Na jednej jeszcze lekcji pokazano nam ten taki
ten film. Ten. Poród? Życie, życie, takie co to było? Myślałem, że Było sobie życie. Poród? Oglądacie My niestety Poród na oglądaliśmy Poród i pamiętam, że to w tamtym momencie było dla mnie traumatyczne. W tamtym Poważnie? okresie, O, tak. a to Tak, ciekawe. tak, tak. Ale wiesz co, znaczy, nie wiem, czy to będzie kontrowersyjne, ale nie wiem, czy od razu tak w podstawówce czy w gimnazjum pokazywałbym otwarcie Poród, że tak wygląda dziecko. Nie wiem w sumie. Może trochę później bym po prostu pokazał film, może pod koniec zajęć WDŻ-u, a nie takie pierwsze, dobra, oglądajcie. Znaczy nie wiem, czy to było na pierwszych zajęciach, ale na okej. jednych tam właśnie w tej początkowej fazie, gdy te lekcje zaczęły się pojawiać, to pamiętam ten moment i to było w tym momencie takie okej, to nie jest dobre chyba, ale no nie wiem, jakby takie okej. miałem w tym momencie myśli, A i nie? to jak jestem? I tak jestem pod wrażeniem, że miałeś... ja nie wiedziałem, że pokazuje się w szkole porody. Powiem ci, jest jeden temat, który mnie korci, żeby o tym pogadać od początku, odkąd zaczęliśmy. Jak już w takim razie jesteśmy przy podobnym, to chciałem pogadać o całej presji na pierwszy raz wśród nastolatków. Wiesz co? No, to była wysoka presja, bardzo jakby to było... Miałeś presję? Miałem, oczywiście. To nie było tak, że jak się, wiesz, ogląda jakieś tam filmy romantyczne i w ogóle to wszystko po kolei, to nigdy tak naprawdę nie wygląda, przynajmniej u mnie nie wyglądało. I rzeczywiście ta presja była. Ale ze strony kolegów, czy u Nie, ciebie w ze głowie? strony samego siebie. A, okej. Czyli kolegów to tam już w tamtym momencie już miałem gdzieś w sumie. W sensie jakby opinie, czy tam jakieś tam presje, nacisk i tak dalej. To już był moment, w którym bardziej patrzyłem na to, co ja bym chciał, ale sam na sobie wywierałem presję, pamiętam w tamtym okresie. A, to ciekawe. No. A skąd się to brało? Właśnie z filmu? Być że- może to były kwestie jakichś takich oczekiwań, nie? A oczekiwania czasami często są jakby takim wrogiem szczęścia w sumie, nie? Na przykład social media są tego dobrym w ogóle przykładem, nie? Ale to tak u mnie wyglądało. A u Okej, ciebie? czyli sam na siebie tak Tak, oddziaływałeś. tak, A to tak. ciekawe, u mnie jest odwrotność totalna, bo ja się bardzo broniłem przed tą presją, ale ona była ogromna ze strony moich znajomych, moich Okej. kolegów, nie dziewczyn, kolegów. Od zawsze był temat tego pierwszego razu i taki, że trzeba po prostu, jak najszybciej, jak najszybciej. I potem byłem, ja w ogóle, z racji tego, że byłem jaki byłem w kontaktach z dziewczynami, to bardzo długo tego pierwszego razu, tak samo jak pocałunku, no, bardzo długo nie było. I teraz, patrząc na to z perspektywy czasu, bardzo się cieszę, że do każdej z tych decyzji dojrzałem i zrobiłem to świadomie, a nie z presji czasu czy kolegów. Ale to dochodziło do tego, to było tak toksyczne i niefajne, że wiesz, były rozmowy i to było coś w stylu, mówiąc ładniej, mówili na mnie Szczepan tam w ogóle. Mówi, dobra Szczepan, ty tam jeszcze nie przyszłeś sobie pierwszego razu, to się nie odzywaj, nie? Wow. I ja byłem po prostu gnębiony, że jeszcze tego nie zrobiłem i czułem, że po prostu, wiesz, muszę znaleźć kogokolwiek i jak najszybciej polecieć do To łóżka. była presja. To było okropne. I ja w mojej głowie walczyłem ze sobą, hej, czy na pewno ja muszę to zrobić jak najszybciej? W sensie, dlaczego w ogóle to się goni? Czy to jest w ogóle jakaś wizyta do dentysty, że jak najszybciej ją trzeba mieć z głowy i wiesz, jakby to powinno być coś fajnego przecież, nie? A nie takie, chcę to mieć z głowy. Nie kumam tej presji, bo wiem, że ona dalej jest wśród młodzieży. Widać to, czy na TikToku nawet, czy gdzieś, że są ludzie wyśmiewani wręcz przez to, albo właśnie tak jak z twojej strony nakładają na siebie tą presję sami, że naczytali się, że w wieku 16 lat to ty już dawno powinieneś mieć wielu partnerów czy partnerek. Strasznie mnie to wkurza i w ogóle jakbym mógł, to bym, nie wiem, jakieś banery gdzieś zrobił, żeby A wiesz co? przestali ludzie. U mnie na przykład nie było w kwestii chyba wieku, tylko tego, jakby to mogło wyglądać. Bardziej na tej zasadzie. Aha, że nie jak najszybciej, tylko że Ja nie żeby to miałem było totalnie idealne. jak najszybciej. Totalnie mi na tym nie zależało. Nie miałem czegoś takiego, że tutaj już w ogóle siam i ciam. To tak nie miałem, ale bardziej na zasadzie w jakich okolicznościach to będzie i tak dalej, nie? I jak się naoglądasz nie wiadomo czego, no to... To jest dla mnie najważniejszy temat tego podcastu i chciałbym, żeby to wybrzmiało, bo ja się z tym bardzo mierzyłem i strasznie nie lubię tego okresu, kiedy ja byłem do tego wręcz zmuszany i bardzo się cieszę, że byłem właśnie tym nieśmiałym pimpkiem, który, wiesz, jednak tego nie zrobił, bo strasznie bym teraz tego żałował, że ten pierwszy raz był po prostu z jakąś randomową dziewczyną, której nawet już nie pamiętam imienia, nie? Więc to ciężki temat u mnie to był. Ale już schodząc z tej presji, czy w ogóle wśród twoich kolegów, skupmy się może na chłopakach, bo pewnie mieliście jakąś tam paczkę, zawsze ktoś jakąś paczkę ma.
Czy były takie rozmowy bardziej na temat, nie wiem, seksualności albo swoich takich dokonań, albo temat dziewczyn? Jak to u ciebie wyglądało? Rozmawialiście z kolegami jakoś tak? Co? Właściwie powiem ci szczerze, że o dziwo nie mieliśmy jakichś takich super tematów, w zależności jakiej grupie też tutaj mówimy, takiej typowo szkolnej to chyba w ogóle. Okej. W sensie nie było raczej takiego czegoś, jakiejś takiej wartościowej wymiany wniosków. Jak się pojawiał ten temat, to co gorsza, chyba on się przejawiał raczej w takich żartobliwych formach, ale nie było nic takiego, co można byłoby się rzeczywiście z tego nauczyć. Z kolei miałem też jeszcze jedną grupę, jakby takie środowisko, z którymi już jakby nie mam kontaktu. No natomiast to była też taka grupka, gdzie to właśnie się wymieniało, te dokonania. Ja jestem taki, ja zrobiłem to i tamto, i tamto, i siamto, nie? I to w sumie jakby nie do końca też to było później moje środowisko. Więc u mnie to tak wyglądało, więc od strony kolegów nie miałem raczej takiej edukacji. A u ciebie? O, okej, no edukacji to myślę, że mało kto w ogóle... No edukacji ogólnie jakiejś takiej, wiesz, wymiany czegoś, co rzeczywiście mogłoby być nawet przydatne, nie? Na tej zasadzie. Nie, to Takich raczej... insightów. Rozumiem. To raczej bardziej to u mnie było... Też oczywiście grupa kolegów i tak dalej, to były przechwałki, nie? Że całowałem się z Kasią, a ja z Karoliną, o, byliśmy na imprezie, sratatata, ale to nie było nic, co mogę właśnie wynieść, nie? To nigdy, znaczy tak. też nie wszystko, co się gada oczywiście z kumplami, to ma być lekcja na przyszłość i Oczywiście. tak dalej, ale... Jak już mam do czegoś porównywać te rozmowy, to na pewno sprowadzały się do tego, żeby się przechwalić i być lepszym. I ja całowałem więcej dziewczyn i tak dalej. I też odciąłem się od tego środowiska, ale też miałem grupę znajomych, która no jednak tak przedmiotowo traktowała te dziewczyny, że wiesz, że po prostu... Ja wiem, że każdy w życiu miał jakąś rozmowę, gdzie nie wiem, jakoś... mówił pięknie o kobietach, że o mój Boże, a ta była piękna. No fajnie, można pogadać, że to jest piękne i tak dalej, ale dochodzi do momentu, gdzie to się staje taką obsesją i takim przedmiotowaniem tych dziewczyn, że o mój Boże, ona by zrobiła to, a ona tamto. Nie będę wymieniał przykładów, można się domyślić. I uważam, że to już w młodym wieku może się oczywiście brać ze stron dla dorosłych, które wtedy, no każdy ma do nich dostęp, ja też do nich miałem i też z nich korzystałem, ale właśnie temat w ogóle stron pornograficznych też jest, choć trochę szkodliwy dla każdego dzieciaka. Może o tym sobie nie zdawać sprawy, ale przez odwiedzanie tych stron często może narobić sobie sporo w przyszłości problemów. Właśnie a propos oczekiwań, które ty też miałeś w głowie, wydaje mi się, że fajnie, jakby ktoś też powiedział głośno, że to, co tam widzisz, to nie jest realne jest zupełnie życie. co innego też, Tak, nie? to jest zupełnie co innego. I ty najbardziej chyba boję się, albo przeraża mnie, że taki chłopak naogląda się, wiesz, stron dla dorosłych, albo ogląda je nawet codziennie, nie wiem, nieważne. I potem spotyka się z tą dziewczyną i on myśli, że ona będzie To tą... będzie tak wyglądać, a to tą totalnie Saszą, jest co czy innego. jak się nazywają, nie wiem, nie znam żadnej z imion niestety, ale no i właśnie tak, no i jakie masz podejście do tego, do w ogóle stron dla dorosłych? W ogóle nie wiem, czy tak się mówi na nie strony dla dorosłych? Strony pornograficzne. Każdy wie, o co chodzi, nie? Dobra, no. Znaczy ja się właściwie zgadzam z tym, co ty mówisz, czyli że tak naprawdę wyobrażenia, jakie można po tym mieć, są złe, są bardzo szkodliwe, zarówno dla osoby, która to ogląda, korzysta, zarówno tak i dla zapewne drugiej strony, z którą ta osoba będzie miała do czynienia, nie? Czy to zarówno od strony w ogóle budowania relacji, czy to w ogóle kontaktach seksualnych. To są totalnie inne rzeczy, które mogą mieć no, fatalny wpływ. Czyli ja właściwie podpisuję się pod tym, co ty powiedziałeś tak naprawdę. No i fajnie, jakby ludzie też tego mieli świadomość tak naprawdę, nie? No, myślę, że świadomość w tym jest najważniejsza. Ale świadomość to jest jedno, a później, żeby też te osoby umiały coś z tym zrobić, myślę sobie, nie? Bo jak tu mnie ktoś później popadnie w jakieś uzależnienie, no to już jest wtedy ciężki zapewne temat, nad którym trzeba pracować. Czy umiesz stwierdzić w 100%, czy strony dla dorosłych są zawsze złe? Nie wiem, ale na przykład coś, co ostatnio oglądałem, słuchałem też takiego fajnego wywiadu i właśnie pojawił się też tam ten temat. I generalnie w tych stronach jest coś takiego, że to jest tak ogromny napływ dopaminy do mózgu, że tak naprawdę wiele rzeczy później ci się w ciągu dnia nie chce w ogóle robić, nie? Okej. Czyli tak naprawdę, nie wiem,
obejrzysz coś takiego i potem nie masz ochoty, nie wiem, trzymać dyscypliny na przykład w jedzeniu, nie? Czyli to ma w ogóle poza tym całym jakby relacyjnym wątkiem może mieć szkodliwy wpływ, tak będzie miało to też również fatalny wpływ na to, że w ogóle cokolwiek chcecie się robić. Dlatego jedyne, co możemy zrobić, to mówić o tym, że może jak ci kolega powiedział, że widział fajną Natalię na jakiejś stronie, to może poczekaj te parę lat, bo zniszczy ci się trochę dzieciństwo i wizerunek dziewczyn, jakie masz w głowie. No to Mati, rady. Jakie możemy dać rady każdemu, kto to ogląda? Najbardziej oczywiście do nastolatków to kierujemy, ale ogółem dla każdego. Wiesz co, ja myślę, że jedną z najważniejszych rzeczy, jakie się nauczyłem w całej tej takim okresie, to jest to, aby szukać w sobie takiej umiejętności jak sprawczość czy zaradność. To znaczy masz jakiś problem i spróbuj rzeczywiście do niego podejść w jakiś taki proaktywny sposób, nie? Czyli, nie wiem, ja na przykład miałem coś takiego, że byłem chudy i mi to wkurzało i sobie mówiłem, kurde, ja to tak źle wygląda i w ogóle, nie? No i pewnego dnia się wkurzyłem i stwierdziłem, dobra, to w takim razie zaczynam chodzić na siłownię, nie? To w takim razie zaczynam więcej jeść. I dalej jestem chudy, ale jakby coś z tym robię, nie? Okay. I to jest takie podejście, które się okazuje, że zaczyna działać w wielu różnych innych płaszczyznach, że na przykład zacząłem być bardziej sprawczy w obszarze jakimś tam, a to się zaczęło ujawniać w innych totalnie obszarach, z których wcześniej sobie nie zdawałem sprawy. Więc to by było coś takiego, aby wziąć jakąś taką odpowiedzialność za to, co się chce zrobić i rzeczywiście to robić, bo wtedy tak naprawdę można najfajniejsze efekty przenieść sobie. Podpisuję się pod tym, że też zawsze byłem chudy i też długo nie umiałem tego zaakceptować. Teraz mam totalnie wylane na to, jak wyglądam. This is me i jem tyle, ile chcę i się nie zmuszam. Bo też próbowałem, wiesz, zamawiałem większe diety i tak dalej, żeby jeść więcej, że przybiorę trochę. Nie, to tak nie działa. Po prostu takie mamy ciało i whatever. Niech tak będzie. A ja coś, co bym chciał, już to podkreślałem i po prostu jeszcze raz stanę przy tej mojej opinii, żeby każdy dorastał, dojrzewał we własnym tempie, żeby nie czuł, nawet jak jakiś znajomy mówi ci coś w stylu właśnie ty powinieneś już to zrobić, bo ty już masz tyle lat. Jeżeli on tak mówi, to znaczy, że to nie jest materiał dla znajomego, z którym chcesz się spotykać, nie? To jest w ogóle super, co powiedziałeś, czyli kwestia środowiska. Jeśli ktoś na nas, szkoda, że wcześniej o tym nie powiedzieliśmy, bo tak naprawdę jeśli ktoś działa na naszą niekorzyść i tylko jedyne co robi, no to tak naprawdę nas ciągnie w dół, no to jest jakaś tam bardzo mocna sygnalizacja, aby się od takich osób odciąć. Tak. I dbanie o swoje środowisko to jest również dbanie o siebie, czyli jeśli mamy jakąś grupę kolegów, która nas ciśnie, która nas ciągnie w dół i daje nam właściwie takie złe wartości, można powiedzieć, jest to jakby przestrzeń do tego, żeby się rzeczywiście zastanowić, czy my na pewno chcemy z nim być. Mam wrażenie, że dużo ludzi nie wie, że może odciąć kogoś. Tak. Odciąć. Nie musisz z nim się spotykać, nie musisz z nim rozmawiać. To jest w ogóle fajne, mieć prawo w ogóle do tego, jakby ty masz prawo do tego, że kurczę, nie chcesz się spotykać i normalnie masz prawo powiedzieć, hej, no to nie chcę, żeby tak wyglądało i albo ty coś z tym robisz, bo to też nie chodzi o to, że teraz nagle urywasz. Myślę, że też najpierw warto dać jakiś sygnał, że ej, to mi się nie podoba w tobie, zmieńmy może to i to. I jeśli rzeczywiście ktoś pracuje nad sobą, to okej, można jeszcze jakoś, można działać nad tym, nie? Ale w momencie, gdy te wszystkie jakby jakieś takie twoje prośby są olewane, właściwie wyśmiewane, to jest jeszcze mocniejszy sygnał, aby zastanowić się nad tą relacją, bo tak naprawdę ja trochę też wychodzę z takiego założenia, że jesteśmy sumą 5 osób, z którymi najwięcej czasu spędzamy. Lubię w ogóle to podejście i też im starszy jestem, tym więcej zauważam, jak środowisko ma istotny wpływ. A z czasem zauważyłem, że tak naprawdę wolę mieć mniej tych ludzi, ale rzeczywiście są to osoby, na których ja mogę polegać, są to osoby, które są dla mnie bliskie i są to osoby, które są po prostu dla mnie autentycznie ważne, nie? I ja z tych opinii, jakby zależy mi na opinii tych osób, zależy mi na relacji z nimi, bo one wpływają na mnie w pozytywny po prostu sposób i tworzą moje życie lepszym, nie? Więc środowisko to jest, uważam, jedna z najważniejszych rzeczy, jakie w ogóle powinniśmy sobie przyjrzeć. No i ono funkcjonuje od zawsze. To nie jest tak, że od 18 lat możesz to środowisko kontrolować, nie? Tak, I tak. fajne jest to, że i to też, nie wiem, czemu tak pokazać, fajne jest to, że ludzie, że w momencie, w którym odcinasz się od jednej osoby, tak naprawdę zwalniasz miejsce na kolejne, bo dopóki nie odsuniesz tej osoby, to nie masz miejsca w głowie na te nowe osoby. Ja zauważyłem tak z moimi znajomymi różnymi, których już w dzisiejszym momencie jakby w moim życiu nie ma. Nagle zaczęły się pojawiać nowe znajomości, nowe przyjaźnie, kiedy ja zwolniłem to miejsce w głowie, nie? Po prostu dopóki nie zwolnimy tego, to nie dajemy sobie szansy na nowe znajomości. Więc to bym powiedział i
Myślę, że na tym będziemy kończyć dzisiejszą naszą rozmowę. Myślę, że tak, że to będzie mądra puenta całej dzisiejszej rozmowy. Tak, bardzo mądra puenta. Mi się bardzo dobrze rozmawiało z tobą, Mi Mati. również. I co możemy powiedzieć? No, mamy nadzieję, że wam się będzie to dobrze słuchało, oglądało i co? I że wnioski jakieś też również wyciągniecie z tego, o czym dzisiaj tutaj rozmawialiśmy. Tak, to by było super, jakbyście coś z tego wynieśli. Także miłego dnia życzymy i trzymajcie się. Dzięki wielkie również.